Cześć, witam Was ponownie na kanale Planszowych Newsów i moim gościem ponownie będzie Teburu. Tylko tym razem nie w odsłonie Wampira, tylko Sword and Sorcery. Ja jestem Cyprian, zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane. Ten materiał będzie inny niż ten poprzedni, ale oczywiście postaram Wam się przybliżyć kluczowe elementy, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy. W tym materiale trochę pokażę bardziej, jak wygląda rozgrywka z wykorzystaniem tego systemu. Od tak naprawdę rozłożenia tej planszy, po podłączenie się do tabletu, jak wygląda parowanie kości, to znajdziecie w tym materiale. No dobrze, ale ku przypomnieniu, czym jest Teburu? Teburu to system, który wspomaga interaktywne granie w gry planszowe z grami, które są oczywiście kompatybilne z nim. Jedną z takich gier jest właśnie Sword and Sorcery. Wcześniej był to Vampir. Jeden jest w trakcie Late Pledge'a, drugi już jest wydany, czyli Milan, ale też jeszcze inne gry autorskie tego wydawnictwa. A plan rozwojów jest jeszcze długi i szeroki. Między innymi teraz coś w klimacie survival horror, taki trąci klimacikiem Dead Space'a, więc ja jestem ochoczo zainteresowany, szczególnie, że no Dead Space bardzo mi się podobał wizualnie, ale niestety za bardzo się bałem, żeby w niego grać. No ale wróćmy do zgrywania odważnego. Więc ten system oczywiście jest troszeczkę nafaszerowany elektroniką, bo cała plansza ma czujniki, która wykrywa to, że na danym polu jest umieszczana nasza figurka. Dodatkowo oczywiście tutaj ma moduł do komunikacji się z tabletem, w którym jest cała aplikacja, która zarządza tym wszystkim i przeprowadza nas przez całą rozgrywkę, włącznie z wdrożeniem w drobne szczegóły dotyczące zasad i jak ta rozgrywka powinna przebiegać. Jest to naprawdę wszystko mega intuicyjne, o czym się za chwilę przekonacie, bo tak naprawdę zamierzam odpalić całkowicie w ciemno te demo i tak po prostu wjechać na całego, bo oczywiście grałem wcześniej, ale to było dawno już, troszeczkę moja wiedza jest zakurzona, więc po prostu będę szedł na intuicję tego, co mnie spotka po odpaleniu tej aplikacji. O czym warto dodatkowo wspomnieć, bo oczywiście no dla mnie mega zawsze jest klimat i ta cała otoczka w trakcie rozgrywki. Tutaj aplikacja będzie nam dodawała wszystkie efekty dźwiękowe, będzie nam dodawała muzykę w tle, odgłosy, chadzania się po lochach, elementy walki, jakieś historie, które by nas napotkały, czy zdarzenia, w których będziemy musieli podjąć odpowiednie decyzje. Tego jest naprawdę masę i to wszystko w takiej formie mega interaktywnej. Żałuję jedynie tego, że nie miałem okazji i szansy, jak spróbować zagrać w na przykład Milana z kimś na tym zdalnej rozgrywce. Z rzeczy, które też warto wspomnieć o samym systemie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, że do systemu, czy wręcz do samej gry jest dołączona zawsze jakaś dedykowana kość. Do Vampira ona wygląda inaczej, do kolejnej gry będzie ona też wyglądała troszeczkę inaczej i te kości pozwalają nam łączyć się z całą tą planszą i wykonywane rzuty są przechwytywane przez urządzenie i wyniki wysyłane do aplikacji. I razem z tymi właśnie wynikami cała reszta, te przeliczanie obrażeń i wszystkich wyników odbywa się pod spodem. Nie musimy się tym przejmować, nie musimy się zastanawiać, czy nasz wynik był taki, a może były te zasady zawiłe i musimy się cofnąć, więc to nam ułatwia mega tak naprawdę wejście w tego typu gry. Dodatkowo w przypadku Sword and Sorcery jest taka fajna rzecz, że jeżeli jesteście już posiadaczami obecnie tej gry w formie planszowej, możecie zakupić troszkę tańszy upgrade, który przekonwertuje waszą grę do tej właśnie wersji elektronicznej. No ale dobrze, jeszcze powiedzmy bardzo ważną rzecz, jak to wygląda zakupowo i o co w tym wszystkim biega. Zakupowo musicie kupić tak jakby bazę, czyli system. Czyli kupujecie system, w środku będzie mata, będzie moduł do dołączenia się i potem możecie dokupywać różne gry. I
kolejnych już, powiedzmy, kampaniach, jak będziecie brali udział, nie interesuje was sam ten system i jego zakup, bo już tylko kupujecie pudełko z grą i wymieniacie sobie gry, z których będziecie korzystać w ramach tego rozwiązania. Ale przy pierwszym zakupie jest to część nieodłączna, czyli musimy mieć najpierw tą planszę z czujnikami, potem zaopatrujemy się w odpowiednią grę, która nas zainteresowała. Zapewne też jednym z pytań, które sobie zadajecie, czy w ogóle jest szansa na to, żeby gra powstała po polsku. Więc jak to wygląda? Na chwilę obecną nie ma konkretnego polskiego wydawcy, który zainteresowałby się jeszcze tym systemem. Czy są prowadzone rozmowy, jak to wygląda? No niestety my nie posiadamy takiej wiedzy. Ale sam główny wydawca zaproponował rozwiązanie dla polskich graczy. A mianowicie wygląda to tak, że konieczne jest zebranie 150 bakerów na jednej z kampanii, nawet w trakcie trwania Late Pledge'a, żeby oni sami zdecydowali się na wykonanie tłumaczenia, zlecenia jego i wykonania tutaj w aplikacji tej tekstowej części. Oczywiście wykonywanej tam pod korektą. Jeżeli chodzi o ścieżkę audio, to co ciekawe, jeżeli zbierze się tych bakerów 250, to w tym momencie oni wykonają pełny voiceover, czyli to, co za chwilę usłyszycie w trakcie trwania rozgrywki, te dialogi, opowieści, wszystko byłoby przetłumaczone ze zrobioną lektorką i można byłoby to puścić w świat. Co ciekawe, z moich rozmów, jak przeprowadzałem z wydawcą, badając temat całego systemu wcześniej, już powiedzmy 2 lata temu, bo już wtedy on zwrócił moją uwagę, to z informacji, jakie uzyskałem, to tak naprawdę komponenty, które są tutaj w ramach, wszystki cały plastik, kości i to, co wyciągamy z pudełka, jest całkowicie niezależne językowo. Cały tekst, wszystko, co się znajduje do przetłumaczenia, oczywiście poza instrukcją, znajduje się w aplikacji i oni mogą tak naprawdę przyjąć plik i to przetłumaczyć i wrzucić do środka. Może kiedyś otworzą się na tłumaczenia fanowskie, jeżeli będzie może ktoś, kto z nimi się skomunikuje i zaproponuje takie rozwiązanie. No cóż, pozostaje mi nic tylko innego, jak tylko czekać i patrzeć i przyglądać się, jak będzie trwał rozwój całego produktu. No ale dobrze, nie przedłużając mojego gadania i opowiadania, czym jest same Teburu, chodźcie, pokażę wam, jak sparować to wszystko, jak to podłączyć, jak uruchomić i jak wyglądają pierwsze kroki w grze. Może was nie zanudzę. No, to lecimy. No dobra, tak jak mówiłem, będę chciał w tym materiale wam pokazać to, w jaki sposób dokładnie przebiega rozgrywka z wykorzystaniem systemu Teburu. To jest właśnie taka składana mata na 3, którą sobie rozkładamy, przypinamy do tego, o tutaj taki panelik, na którym może się ładować nasza kostka. Te kostki wcześniej w Vampirze wyglądały troszeczkę inaczej. One były właśnie tutaj z takimi wzorami dotyczącymi Vampira. Do Sword and Sorcery mamy bardziej już tutaj dostosowane do tego, co się będzie działo w rozgrywce. Słuchajcie, wszystko to, co zobaczycie tutaj, to jest wersja demonstracyjna. Jeszcze nawet aplikacja ta dotycząca Sword and Sorcery jest w developmencie i może ulec modyfikacjom i zmianom. Sięgamy po tablet, odpalamy aplikację na tablecie. W normalnych warunkach najlepiej się gra na multi-devices. Wybieramy sobie oczywiście tutaj urządzenie, że mamy ten tablet jako główny, tutaj jest Storyteller, a telefon nasz mógłby się tu posłużyć jako aplikacja dodatkowa do zarządzania naszą postacią. Ale żeby tutaj uprościć troszeczkę ten cały proces, to pokażę wam to, jak to wygląda w przypadku na single device. Więc wybieramy single device. Urządzenie zaczyna wyszukiwać tutaj matę. Zobaczcie, zaczęło już inaczej mrygać. Jest połączono. Cyk. Musimy tutaj wskazać mu kość, której będziemy używać, więc bierzemy tą naszą kość, kładziemy ją sobie w slocie. On od razu ją wykrywa. Możemy też kontynuować bez kości, więc nie jest tutaj też to obowiązkowe, bo możemy zrobić losowanie z poziomu gry. Ok, koniec.
I teraz mamy wariant, że możemy połączyć się z Remote Game, czyli z kimś, kto ma ten sam system, w innym miejscu też tą samą grę i możemy zagrać po prostu w dwóch różnych miejscach na ziemi. Ale tutaj ja pokażę wam, jak wygląda ten local game, czyli na naszym stole to, co się będzie działo. Mamy już ekran, wybieramy sobie New Game. I mamy pokazane, klasycznie, jak w Dungeon Crawlerach, mamy pokazane, jak mamy umieścić sobie kafelek. Wybieramy kafelek i ma być on umieszczony w tym miejscu. Napisik ma być w tą stronę, więc cyk. Umieszczamy. Mamy ready. Mamy zakryty kafelek ze znakiem zapytania umieścić na końcu. No i pięknie. Teraz mamy położyć bohaterów, jak są pokazani na planszy. Więc bierzemy nasze figurki, umieszczamy na planszy. I mamy naszych bohaterów umieszczonych. Jesteśmy gotowi. Mamy pokazane też, jakich wrogów mamy umieścić. Więc zgodnie z tym, co nam aplikacja pokazała, bierzemy zielonego i niebieskiego goblina i umieszczamy je na tym kafelku. No i dajemy ready. Mamy jeszcze umieścić token. Wszystko, jak widzicie, kieruje nas aplikacja, jak mamy sobie zastosować setup. One morning, Cleric Marcus comes to you looking for help, panicking. It's gone! Gone! Last night, someone sneaked into our cathedral and stole Oltal Rock's orb. It's not only a valuable artifact, but it also contains incredible magic power. In the wrong hands, it could be used to perform terrible dark rituals. Heroes, you are the only people I can entrust with this task. Recover the orb before it's too late. Więc jak widzicie, lektorka, no to akurat w tym wypadku angielska, jest naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Mamy też dźwięki efektów specjalnych w tle, odczytywania przez lektora. Słuchajcie, nie będę tutaj przyciągał, w sensie pokazywał całej tej fabuły, przeklikam sobie to, żeby pokazać wam już tak jakby, jak wygląda całe mięsko. Więc zaczyna się nasza rozgrywka. I mamy naszych wspomnianych bohaterów i bierzemy sobie ready, zaczyna się battle phase i wybieramy, którego chcemy aktywować. Powiedzmy, wybiorę sobie Auriel do aktywacji, przytrzymuję, zaczyna się tura tego bohatera. Dobra, więc jak widzicie, mamy tutaj nasze karty, mamy pokazane skille, ich koszty, zasięgi. Zasadniczo nie musiałem na dobrą sprawę tutaj za wiele umieć zasad gry, bo na tyle tutaj wszystko jest intuicyjnie i widzimy wszystko, co jak przebiega. No dobrze, wybierzmy sobie akcję, wybieram sobie akcję, biorę sobie Ice Sharda. Mam tu opisane szczegóły, jak on działa, jaki ma cooldown, jakie są efekty jego. Okej, wybiorę sobie, żeby go zrobić z fokusem. Teraz, troszeczkę inaczej niż wcześniej odbywało się to w Vampirze, musimy wskazywać systemowi pola, na które chcemy dokonywać, powiedzmy, ataku bądź jakiejś akcji. Do tego mamy taki mały fikuśny żetonik i bierzemy go sobie i przykładamy do danego pola, które chcemy zaatakować. Wybieramy teraz przeciwnika. Mamy do wyboru zielonego albo niebieskiego gremlina. Wybieramy sobie zielonego, mam mniej życia. I mam podane. Czyli muszę sobie wziąć kość, zacząć nią merdać, rzucam tą kością i mam wynik. No tutaj wyszedł taki koślawy, ale system sobie go odczytał. Mam jeszcze jeden rzut kością. Normalnie mógłbym rzucić 2 kośćmi, nie ma problemu. Rzucam, cyk. Nie wszedł nam stun, bo nie wyrzuciliśmy odpowiedniego rzutu na kośćmi. Zaznaczamy sobie. Jest rzut za przeciwnika.
Przeciwnik dostał 3 hity, padł, bo się w żaden sposób nie obronił. Zielony goblin sobie spada, możemy go odłożyć na bok. No i myślę, że w naszej turze to by było już na tyle. Czyli przytrzymujemy sobie i system nam pokazuje, co się dzieje. Wróg nas atakuje. Mamy 1 tarczy, mamy rzut na obronę, rzucamy sobie kością. Super, udało nam się wybronić. Mamy informację, co się dzieje i teraz wybieramy kolejnego bohatera. Skoro nasz goblin przyszedł sobie do nas, zgodnie z instrukcją ostatnią, to może weźmy sobie kogoś bardziej, kto będzie tutaj bił w zwarciu. Więc możemy sobie wybrać, mamy Battle Hammera, a co tam od razu. Myślę, że tu nie będzie chyba potrzeby, ale może i spróbujmy sobie z fokusem. No i teraz musimy rzucić 3 razy. System nas zawsze informuje, kiedy zaczyna się wykonywać nasz rzut. Cyk. Możemy sobie zaznaczyć fokusem. Mamy 2 energii. No niestety nasz przeciwnik poległ. Update'ujemy planszę, jego też możemy sobie usunąć z planszy. W ten sposób wykonujemy ruch. Nasza postać ma przypisane akcje ruchu, możemy ją przemieszczać. Czyli przemieszczamy ją właśnie przenosząc naszego bohatera o kolejne pola, bo jest czujnik, który odczytuje nasze położenie i przenosi go na kolejne pola w systemie. Jak widzicie na mapie już to się zaktualizowało. Update'ujemy. Niby został nam jeszcze 1 ruchu. W sumie moglibyśmy chyba zrobić o tak. The old chapel is abandoned and in disrepair, covered in dust and cobwebs. Przeklikuję, tak jak wcześniej wam mówiłem. Możemy sobie dobrać kolejny kafelek. Przesunę nasz tablet, bierzemy kolejny kafelek. Ściągamy to pole. Instrukcja nas dokładnie instruuje, jak mamy umieścić nowy kafelek. Wskazujemy sobie kolejne miejsce, gdzie ma się pojawić zakryty. Oczywiście jest on już umieszczony przeze mnie. Opa. To też system wykrywa, więc nie ma co się spieszyć. Mamy umieścić skrzynię skarbów we wskazanym miejscu. No i kończy się tura naszego You peek bohatera. inside the room, and your attention is immediately captured by the 2 leather-clad men camping in the far corner. They're sitting next to their haversacks and are deep in conversation. You also notice a small altar in the other corner. You notice a thin wire placed just in front of the door, connected to a small metallic bell. You carefully step over it and shoot a glance at your companions, alerting them of the danger. The 2 men are still completely unaware. Jak widzicie, w trakcie rozgrywki mogą się pojawić też wydarzenia, w których będziemy musieli rzucić sobie kością, żeby sprawdzić test, na przykład tak jak tutaj, że czy moje wejście do pomieszczenia było spektakularne, czy może jednak udało mi się w jakiś sposób obronić. Przenosimy sobie kapliczkę zgodnie z instrukcjami na planszy i muszę 2 gości umieścić. Klasycznie tutaj zielonego i niebieskiego we wskazanych miejscach. Plansza została zaktualizowana. No i tutaj tak na dobrą sprawę ja już muszę kończyć swój ruch. Zobaczcie, mam wszystko wykorzystane, więc wiadomo,
przytrzymuję, żeby zakończyć ruch. No i w tym momencie niestety ja się trochę pospieszyłem, wyrwałem do przodu. No i tutaj zaczyna się akcja przeciwnika. I dalej aktywujemy kolejnego naszego bohatera. Znowu mamy aktywację rundy. Mamy podgląd w aplikacji na całą planszę. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. A co ciekawe, tak naprawdę, jak widzicie, wjechaliśmy po prostu od razu do rozgrywki. I tak właśnie przebiega rozgrywka z wykorzystaniem tego systemu. No dobrze, zabieram Was do góry, że tak się wyrażę. No dobrze, mogliście już zobaczyć, jak wygląda rozgrywka w Sword and Sorcery przy wykorzystaniu systemu Teburu, jak to wszystko przebiegało, jak te moje nieszczęsne, nieudane rzuty kością przenosiły się na ten system, pokonywałem przeciwników bądź nie, bądź oni prawie niszczyli moje postacie i dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzach o tym, jak to wygląda. Czy taki system ma rację bytu? Mnie to bardzo intryguje. Jestem graczem głównie komputerowym byłem. Wywodzę się bardziej z Counter-Strike'a i Diablo 2 i tego typu gier, niż z gier planszowych. Oczywiście w moim życiu pojawiało się wcześniejsze literacje Talizmana, czy jakieś inne planszówki, takie mniej chwalebne jak Monopoly czy Biznes, ale jestem relatywnie dość świeżo i widzę w tym produkcie szansę na to, żeby zachęcić graczy komputerowych do zerknięcia na ten świat planszowy, szczególnie, że to jest tak po środku. Odważnie powiem, że może niekoniecznie jest to produkt taki 100% dla geeka, dla takiego zagorzałego planszówkowicza, ale jednak dla osoby otwartej technologicznie na to, co się dzieje na świecie, jak się on zmienia, i dla takich mass marketów, czyli gdzieś, gdzie ta elektronika jest obok, może być świetnym produktem i może być produktem, który przyciągnie nowe grono, nowy rodzaj graczy. No ale cóż, pozostaje nam czekać i przyglądać się, jak się będzie rozwijał ten produkt, czy pojawi on się mocniej może na rynku polskim. Ja mocno trzymam kciuki i będę ze wszystkich sił starał się pokazywać dalej ten system. Nie pozostaje mi nic innego niż tak naprawdę śledzić rozwój tego produktu i jak on będzie odbierany nawet w tej wersji anglojęzycznej przez graczy. Ja mocno trzymam kciuki, że będę miał okazję pokazać Wam kolejne gry, które będą współpracowały z tym systemem i przybliżą Was, a może i zachęcą do tego, żeby sięgnąć po takie rozwiązanie. Może niekoniecznie po polsku, może nie ma czego się obawiać tego angielskiego i po angielsku też sięgnąć. Myślę, że warto. Naprawdę ten sposób obsługi, ułatwienie, no dla mnie jest ekstra. Ale no to jest moje spaczone spojrzenie byłego gracza komputerowego, który no jakby nie patrzeć trochę swojego życia spędził przed tym ekranem. No ale cóż, tymczasem zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeżeli macie znowu jakieś przemyślenia, uwagi, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, ja jestem do dyspozycji dla Was w komentarzach. Postaram się również w razie wątpliwości uzyskać się informacje od bezpośrednio dystrybutora. Jeśli będą jakieś bardzo wnikliwe pytania, może mi zdradzi jakieś szczegóły, które Was interesują. A tymczasem żegnam się. Cześć, do następnego. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a, stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.